Bo jak ja sobie przypominam, jak wyglądała moja wtryskarka pierwsza, bo na wajchę, i jak teraz wygląda, i jak kolejno szła ta automatyzacja, to ja to przyjmuję naturalnie. Spójny proces, prawda? Absolutnie. Tego rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o elektronikę typu osobistego, to mnie wkurza. To tak Czyli żadne dokładnie. aplikacje, żadne inne Nie, rzeczy. nie, no broń Boże. nie. No ja Rozumiem. no oczywiście obsługuję, tylko mnie to denerwuje. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wróć. Jaki pociąg? Jaki byle jaki? Roller coaster. Zapraszam Cię na pokład roller coastera. Każdy wagonik to kolejne osoby i kolejne obszary pracy w Rollpark. Ruszamy! Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Roller Coaster. W odcinku szczególnym, bo jest to odcinek pierwszy, w którym pojawia się tylko jeden gość, ale to tylko od razu trzeba wykreślić, bo jest to gość taki, który może spokojnie zastąpić kilkoro. Dzisiaj zazwyczaj gość sam się przedstawia, ale myślę, że to wręcz nie wypada, żeby nie przedstawić pani Krystyny Koelner, która no przede wszystkim jest twórczynią tego, co dzisiaj funkcjonuje jako firma Rollpark, przewodniczącą Rady Nadzorczej całej firmy. Dzień dobry Pani Krystyno. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zacznijmy, bo tematów jest mnóstwo, o których z Panią można rozmawiać. Ja przygotowałem listę zdecydowanie zbyt długą pytań, ale postaram się troszkę z Pani wyciągnąć rzeczy, które no myślę, że są interesujące i dla mnie, i dla wszystkich słuchaczy podcastu naszego. Zacznijmy tak luźno, z ciekawości. Kiedy Pani ostatni raz była u nas, może inaczej, czy była Pani ostatnio, w ostatnich miesiącach, w ostatnim półroczu, roku na naszej produkcji we Wrocławiu? No byłam oczywiście, naturalnie, że tak, jestem stale. Czyli widziała, Jestem stale. widziała Pani i nową Widziałam. halę, i nowe Tak, wtryskarki, które stoją. Tak, naturalnie. Ja jestem 3 razy w tygodniu i 3 razy w tygodniu obchodzę sobie, spokojnie obchodzę całą firmę i wiem, co się dzieje. Poza tym znam ludzi od wielu, wielu lat pracujących tutaj i w związku z tym bardzo jest mi miło spotkać, porozmawiać, 2 słowa zamienić. Tak, to widać na korytarzu i na zewnątrz, że i Tak. nie tylko Pani podchodzi, czy się wita, ale też widziałem podbiegających do Pani interesantów w cudzysłowie. Tak. No te nowe inwestycje firmy Rollpark, zresztą tak jak wszystkie chyba, robią duże wrażenie. No to jest już ogromna firma, bo to przecież wiadomo, że nie tylko Wrocław, ale coraz bardziej i poza łańcuchem też jeszcze cały świat. Wróćmy trochę, cofnijmy się trochę w czasie i jakby z tych wielkich hal wypełnionych nowoczesnymi maszynami do roku 80 i później 82. Jak to było? Bo to nie było tak, że była hala wtryskarek, że było mnóstwo surowca dobrego, tylko była jedna wtryskarka, która stała u Pani w domu. I z tego co wiem, to dopóki chłopaki nie mogły, to Pani obsługiwała własnoręcznie tą wtryskarkę, prawda? Tak, naturalnie. Jak Pani wspomina tamte czasy? To nawet nie ma możliwości wspominania dobrze czy źle. To po prostu było. To trzeba było. To była konieczność chwili. Żeby temu wszystkiemu sprostać, to trzeba było się zabrać, zakasać rękawy, dyplom nauczycielski powiesić w łazience i zabrać się za ciężką fizyczną pracę, czyli wtryskarka. A wtryskarka była taka na wajchę. I trzeba było mieć dużo siły i dzięki temu, że uprawiałam sport, jestem jeszcze dotychczas dość silna fizycznie, to ja podołałam temu. Do momentu, kiedy Przemek wyszedł z internowania, bo wiadomo, że był internowany, już zaczął mi pomagać. Ale większość tej pracy... Tu dodajmy takie zdanie jedno dla słuchaczy, że był internowany, bo organizował gdzieś tam studenckie opór strajki studenckie. To za strajki studenckie. I w 1983 roku, kiedy mąż zmarł nagle, no ja musiałam podjąć się czegoś, na czym kompletnie się nie znałam.
bo nauczyciele to jest taka enklawa ludzi, którzy są trochę oderwani od rzeczywistości. I wejść w struktury na przykład rzemieślnicze jest bardzo trudno dla takich właśnie laików, jak ja wtedy byłam. No ale jakoś podołałam. Spotkałam kilkoro ludzi, którzy byli przychylni bardzo, którzy mi wskazywali drogę po prostu, ale pracę trzeba było wykonać i pracowałam po 16 godzin na dobę. I przy tej wtryskarce właśnie, tak? Wtryskarka, a później przecież to trzeba było bo w tej chwili, mówiąc o tym, co pan wspomniał na początku, tej absolutnej automatyzacji firmy, to wlewki, jak pan wie, które to są wlewki, wychodziły, trzeba było je obciąć, trzeba było je gradować, bo to się tak nazywa. A na przykład guziki, kiedy robiłam, to każdy guziczek malutki trzeba było ogradować. I czasem trzeba było zrobić te 2-3 tysiące tych guzików. No to by całą noc to zajmowało. Ale chyba, wie pan, nie przemyśliwałam tego, że to jest mi trudno, że to jest takie okropne, że nie rozpatrywałam tego pod tym względem. Dla mnie ważne było przetrwać dzień, zrobić to, co do mnie należy i nie rozpatrywać w kategoriach, a dlaczego to ja? Bo jeżeli tak rozpatrujemy życie, dlaczego to mnie, dlaczego to ja, to przegramy. Trzeba po prostu, jeżeli się czegoś podejmuje, to iść taką drogą, drogą, która jest wypełniona pracą. I wtedy się zapomina o wszystkich żalach, jakichś tam kłopotach i innych rzeczach. Po prostu się rozwiązuje na bieżąco. I to mnie ratowało, bo przecież nigdzie we Wrocławiu nie chciano mi przyjąć tu do spółdzielni, bo przecież wtedy obowiązywały przynależności do spółdzielni wszelkiego typu, tylko na zasadzie znajomości, bo dawny mój uczeń był przewodniczącym takiej korporacji budowlanej w Trzebnicy, przyjęli mnie tam, ale trzeba tam było dojechać co tydzień z jakąś fakturą, bo nic na rynku nie wolno było sprzedać na wolnym rynku, tylko poprzez spółdzielnię. Więc jeszcze dodatkowo zaczęłam jeździć do tej Trzebnicy, więc tak, znam transport z krowami, znam transport z mlekiem, z Milicza i te wszystkie inne przygody, ale w sumie traktowałam to jako normalność. No tak mi przypadło w tym momencie żyć. No i chłopcy dorastali synowie i zaczęli mi pomagać. No, Radek był jeszcze naprawdę mały, miał 11 lat, ale Przemek już 19, bo on wcześniej poszedł do szkoły w ogóle. To już przy tej wajsze mógł troszkę mamę odciążyć, tak? Tak. I już wtedy rzeczywiście z Przemkiem zaczęliśmy to tak ruszać bardziej. On zaczął się interesować handlem. Gdzie to sprzedać, jak to sprzedać, komu dowieść, pojeździć po sklepach i wtedy rzeczywiście trochę łatwiej mi było. To jeszcze tak, zanim przejdziemy, ja przepraszam, że przerwę, zanim przejdziemy jeszcze do chłopców, śmiesznie się mówi teraz o panu Przemysławie, Radosławie, chłopcy. On jest zawsze dla mnie chłopcem. Bo też mi się tak wydaje, że taka energia od niego bije, ale jeszcze bym poprosił o takie troszeczkę słowo wprowadzenia, bo my mniej więcej w firmie kojarzymy, jak wyglądał ten początek, ale jak do tego doszło, że osoba, która była reprezentantką w piłce ręcznej, która potem uczyła właśnie, tak jak pani wspomniała, to był język angielski, prawda? Tak. I jak doszło do tego momentu, w którym nagle pojawiły się kołki rozporowe, w którym się pojawiły guziki, w którym się pojawiły różne inne wyroby, które były znane wtedy i te, które są znane dzisiaj, ale też nowe. Tak. Ten moment, w którym było to przejście, bo to, tak jak pani powiedziała, zupełna zmiana rzeczywistości. No to w zasadzie to trochę tragizmu w tym było, bo ja zostałam zwolniona zresztą z kilkoma innymi nauczycielami w stanie wojennym ze względu na obronę uczniów.
No i bez pracy. Mąż został wyrzucony z banku, bo był dyrektorem banku. I tam wchodziły te sprawy jakieś tam solidarnościowe, rozliczeniowe i tak dalej. No i zostaliśmy oboje bez pracy. W związku z tym mąż Jeszcze w powiedział... małym mieszkanku, Tak. prawda? Bo tam z tego, co Nie. pamiętam, jak czytałem, 33 metry tam były? Tak? Zanim przeprowadziliście się jeszcze do nowego... Nie, to tam, gdzie prowadziliśmy w tej pralni takiej, to rzeczywiście było malutkie i ciasno było nawet przejść między wtryskarką a sobą. No ale niestety mąż zmarł wtedy. Mąż w zasadzie podpowiedział, że no coś musimy robić. No ja w ogóle zielonego pojęcia o tym nie miałam, co on chce robić, a może byśmy robili na przykład doniczki. No to nie wychodziły te doniczki. Czyli próby były. Tak. Próby już były przez męża robione. No i na tych doniczkach się skończyło i ja zostałam z doniczkami i bez żadnych perspektyw. Więc wymyśliłam guziki. Guziki, ponieważ na rynku nigdy nie było niczego w tym czasie dostatecznie, no więc te guziki mogły iść. Ale pierwszą partię, którą naprawdę ciężko wypracowałam, niestety Wrocław nie przyjął. Nazwisko męża gdzieś tam zawsze się przewijało i w związku z tym zostałam z tymi guzikami. No to wobec tego któryś z rzemieślników, bardzo zresztą serdeczny, przyjechał i powiedział: słuchaj, to ja ci dam formę na kołki rozporowe, masz 6, ale musisz materiał zdobywać. A zdobywać materiał to były Himalaje, dosłownie. Więc na guziki to jeździłam do Warszawy, bo miałam jeszcze jakieś tam zapasy swoje dolarowe z wyjazdów. I przywoziłam w reklamówce polistyren. Na guziki to wystarczyło, no ale na kołki to już mało. jest polipropylen i to trzeba było rzeczywiście bardzo dużo tego. Ale Przemek, będąc internowany, tam nawiązywali sobie kontakty, bo bardzo tych studentów lubili zwyczajnie osadzeni. Szanowali ich po prostu. I któryś z tych osadzonych powiedział, że w Strzelinie jest więzienie, w którym robią pudełeczka kolorowe z polipropylenu i są odpady. No więc wiadomo, tych odpadów mi przywieźli całą wywrotkę, które trzeba było posegregować. Nawet chleb tam był. Posegregować, pomyć i przemielić. Więc jak ta maszynka do mielenia, to było ściągnięte któryś z rodziców moich ze wsi, jednej z moich takich bardzo ulubionych dziewcząt, przywiózł mi taką sieczkarnię. No i to jakoś tam później już zrobiono, tam dostosowano do mielenia płytkiego. No i zaczęliśmy od 6. Później już zrobiłam formę poprzez znajomości tam na Politechnice, formę na 8. I tak poszło właśnie od kołków. I one szły tak do 89 roku. No huśtawka była bardzo poważna. I czasami myślałam, że chyba tego nie wytrzymam. Ale zacisnęłam zęby i powiedziałam: w 86 roku z kuratorium przyszło do mnie pismo, że anulują karę, że mogę powrócić do szkoły. Ja się wtedy wściekłam. Powiedziałam: o nie, jeśli tak ma to wyglądać, to nie. Będę nawet nocami pracować, ale dam tą szansę dla synów. Bo to była szansa. Ja widziałam tą szansę, bo w momencie 89 rok wiedziałam, że to przejdzie na wolny rynek. A jak będzie wolny rynek,
a synowie są już Przygotowani do tego. przygotowani do tego, a Przemek ogromną miał wiedzę pod tym względem. On ciągle coś tam szukał. On w ogóle cudeńka wyszukiwał. I okazuje się, że dobrze zrobiłam, bo się za grosze dosłownie od jednego ze znajomych kupiliśmy taki barak w Psarach, a później tutaj, jak już to rozpadła się cała ten wiskoplast, no to były hale. I można było sobie tutaj coś. I tu kupiliśmy taki ten ciąg, tutaj ten barak najpierw i wiatę tutaj. Później chemia została zlikwidowana, no więc dokupiłam tamto. Później dokupiliśmy jeszcze kawałek, ale to już z Przemkiem i Radek doszedł do tego z kolegami, bo już kończyli studia. I do tej pory Radka koledzy pracują tutaj w firmie. Także... Czyli zaczynało się rodzinnie, koleżeńsko, z olbrzymim wsparciem ludzi, znajomych, którzy... I bardzo koleżeńsko. Bo to nie tak, się że zaczęło. po znajomości coś się załatwiło, tylko że czuć było z tej opowieści pani, że wspierali po prostu. Oni sami to budowali, naprawdę. Tak. I mieli wiele serca do tego. Bo ja ciągle mówiłam, słuchaj, to jest przyszłość. To jest przyszłość, bo technika idzie bardzo do przodu, te wszystkie inne rzeczy padną, a my musimy przetrwać ten okres i zobaczysz, że będzie dobrze. Ciągle mówiłam im, będzie dobrze. No i zaczęło być. No i jest dobrze. Normalnie. Zawsze z przygodami, Tak, ale... Z ogromnymi. Pani tak wymienia te decyzje, które podjęła gdzieś no, w ciągu wielu lat. Wielu ludzi nawet jednej takiej decyzji w swoim życiu nie podejmuje, żeby chociażby zacząć taką działalność. Ale z decyzjami pani miała chyba, z tego co czytałem, od zawsze taką pewną łatwość, bo nawet męża pani szybciutko się dogadaliście, prawda? Absolutnie. To trwało od Poznania chyba, tak? Do ślubu? Nie, ale myśmy się znali ze szkoły średniej. Aha, czyli to był powrót taki, dobrze, okej, bo myślałem, że to kolejna taka łatwa Nie, decyzja. nie. Jesteśmy teraz już w latach 90. Po tym wszystkim, co pani zrobiła, zagryzając zęby, żeby myśleć o przyszłości swoich synów przede wszystkim. Proszę mi powiedzieć, już wiemy tak, że Przemek był przygotowany właściwie na starcie, bo był starszy, więcej rzeczy jakby się już nauczył. Radek, czyli dzisiejszy Radosław, prezes, wchodził w to wszystko. Proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o proces przekazywania jakby firmy synom? Nie wiem, czy pani taki serial popularny, dosyć Sukcesja widziała może. Tam jest pokazany bardzo, tak w największym skrócie, jakby przekazanie, nie zdradzając szczegółów, główny motyw jest taki, że to jest przekazanie przez ojca, który założył firmę, swoim dzieciom właśnie tejże firmy. I jest to tak trochę jak z Szekspira, trochę jak z takich dworskich różnych opowieści, gdzie po prostu każdy każdemu chce zrobić psikusa, delikatnie mówiąc, i jak najwięcej tej władzy, bo nawet nie o pieniądze chodzi, tylko tej władzy gdzieś tam uzyskać. Wydaje się, że u was było zupełnie odwrotnie, wręcz wszystko jakby tak spokojnie. Odwrotnie. Czy tak rzeczywiście jest, czy to takie było wrażenie? Nie, tak jest rzeczywiście. Ponieważ ja uważałam, a jeszcze pan nie oglądał takiego filmu amerykańskiego, z którego wzięłam trochę wzorców właśnie starszej pani. A jakiego z ciekawości? Bo ja bardzo lubię filmy, może widziałem. Ja powiem panu później. Dobra, okej. Ja uważałam, że to musi być proces naturalny. Że nie wolno niczego powiedzieć ty to, ty tamto, tylko to jest proces naturalny. Ponieważ firma się zaczęła rozwijać, więc powoli kompetencje przekazywałam najpierw Przemkowi, później Radkowi, później Radek zaczynał brać więcej na siebie tych obowiązków ode mnie. Ja praktycznie zaczęłam już nie w produkcji siedzieć ani być,
ani w handlu czy w innych, tylko w HR-ze. Tak. W tym takim kręgu. To szczególny taki dla pani dział, Tak, prawda? to był. To za chwilkę jeszcze może Dla mnie porozmawiamy. była to szczególna naprawdę praca, dlatego że byli ludzie niepełnosprawni. A z ludźmi niepełnosprawnymi praca jest bardzo trudna, ale mnie to dawało mi to satysfakcję, że mogę wyprowadzić kogoś na prostą, że może zarabiać i dać utrzymanie rodziny. Zresztą płaciliśmy im bardzo dobrze. No było prawie 80 osób. Z tym, że silni to byli ci, którzy byli głuchoniemi. Bo to normalnie rozwinięci, mocni mężczyźni. I do tego zawsze dodawałam któregoś słabszego, albo z EPI, albo powiedzmy słabowidzącego, czy jakiejś tam innej. I stworzyłam ten zakład pracy chronionej z myślą, że rozwinę to na bardzo szeroką skalę. Ale okazuje się, że przyszła ekipa i zlikwidowano zakłady pracy chronionej. To już politykę zostawmy, żeby Tak, się ja w politykę nie wchodzę zupełnie. Szkoda zdrowia. Ale tak, szkoda też pracy, którą pani włożyła. Ale żal pozostał ogromny. Z tym, że ci ludzie zostali kolejno zwalniani i nad każdym miałam pieczę. Więc wyremontowaliśmy 30 mieszkań dla tych ludzi. Bo mieliśmy ten fundusz, który należało zwrócić państwu. A ponieważ oni wypracowali ten fundusz, w związku z tym dostali remonty tych mieszkań. Ale to była praca. Naprawdę. Ale warto było. Ale było warto. Trzeba było zobaczyć te twarze po odbiorze takiego mieszkania. Naprawdę to do tej pory mam te łzy, widzę te łzy w oczach radości, a nie ciągłego narzekania. I to było warto. No ale niestety ten zakład upadł. A troszkę się przydały się troszkę w takiej pracy z ludźmi, właśnie pracownikami firm, przydały się troszkę doświadczenia z zawodu nauczycielskiego? Czy... Ale naturalnie, że bo tam... tak. Naturalnie. Wykształcenie pedagogiczne, bo ja kończyłam AWF warszawski i kończyłam, licencjat zdobyłam z anglistyki, dał mi, co mi uczelnia warszawska dała? Dała mi naprawdę wielki hart ducha. Piękna uczelnia, piękni profesorowie, wspaniali asystenci, te wszystkie nasze zgrupowania, obozy, wyjazdy, przede wszystkim zwiedzanie. Zwiedzanie. Polskę mam objechaną rowerem, kajakiem tam, gdzie można było. I ta uczelnia mnie zahartowała. Zahartowała naprawdę. Ja słuchaczom tylko powiem, że widać taki po prostu uśmiech w oczach pani Krystyny na te słowa, więc tak naprawdę to muszą być naprawdę przyjemne wspomnienia. Zresztą do tej pory utrzymuję kontakty przyjacielskie, ale już większość ludzi odeszła niestety z mego rocznika. To już nie dobitki, ja się kręcę między nimi dobitkami, ale sympatia pozostała. I uczelnie, które potrafią widzieć indywidualnego człowieka, u studenta, ucznia, te uczelnie powinny naprawdę być bardzo, bardzo chwalone. Natomiast w tej chwili uczelnie to są jakieś młyny. Tam się nikogo nie zna. Tak. Pytam się, słuchaj, to jest jak hurtem po prostu, hurtem. Tam to jest taki przemiał dosłownie. I to jest bardzo smutne. Ale to pani zwróciła uwagę na bardzo fajną, bardzo istotną kwestię, która nie tylko działa na uczelni, bo w firmie to też jest mądrość pewna taka, żeby dostrzec jakby indywidualne cechy pracownika. Tak, oczywiście. I chyba to się udało troszkę w Roplach robić, prawda? Tak, i do tej pory się robi, bo... Absolutnie. Tak? Najtrudniejszy, bo tu jedno z tych zagadnień, które możemy powiedzieć,
najtrudniejszym takim momentem w moim życiu, naprawdę trudnym, to było kupienie Roplagu. Tak, tak. To wyprzedziła pani Ja jedno tam moje pytanie, ale siedziałam, tak, siedziałam właśnie. tam 2 tygodnie. To był ponieważ 2005 tak, rok, z tego co pamiętam. piąty. 2 tygodnie siedziałam, bo to już i Radek i Przemek załatwiali te wszystkie formalności kupna, sprzedaży. Zresztą dostali bardzo dobrą ofertę, no, bo upadała firma po prostu, a Szkoci nie przyjmowali pracownicy tam do siebie tego, że jak to my i ktoś tam taki przyjeżdża i nas tutaj chce Tak, rozwalić. słyszałem o tym, że był problem Tak, duży na był początku. ogromny problem psychologiczny. Te 2 tygodnie to były rozmowy po 8-10 godzin z poszczególnymi związkami zawodowymi. Bo tam, mimo że tylko 500 osób pracowało, były 4 związki zawodowe. I to kobiety. Jezu, tak, na okrągło. No, ale zdążyłam. Jeszcze sił mi wystarczyło na tą ostatnią przekonać naprawdę i z takim pożegnaniem się z nimi wyjechałam z całym cateringiem z Wrocławia i zrobiliśmy ucztę im tam. Więc byli rozpływali się dosłownie, ale najgorszy moment... To kolejny dowód na to, że nie, tak jak pani mówiła wcześniej, nie można, nie warto się poddawać, bo... Tak, ale ja myślę, że to był to była moja najlepsza decyzja kupienie tego, ze względu na markę. Ja im powiedziałam, i tradycję tej marki. Koelner nie wyjdzie na zewnątrz daleko. A marka światowa taka, ona jest znana w Dominiach, w koloniach. Tak. Przecież w końcu 2/3 świata mówi po angielsku. I wiadomo było, że te firmy szkockie czy angielskie, one się rozpływały po wszystkich tych swoich miejscach korony brytyjskiej. W związku z tym to warto. Trzeba kupić markę. I to była najlepsza moja decyzja, poparta przez synów absolutnie. Oni entuzjastycznie do tego podeszli. No ale tą najcięższą robotę z pracownikami i przekonanie tych ludzi, to spadło na mnie. I ja byłam wtedy autentycznie, psychicznie wyczerpana. Przyjechałam do domu, powiedziałam, nienawidzę was, koniec, kropka. Rozumiem, że potem było troszkę odpoczynku. Tak. I z perspektywy dalej, czasu, tak. bo chyba to była No, jedna w tej też z najlepszych chwili to decyzji, jest, tylko najtrudniejszych, muszę prawda? powiedzieć, że od czerwca 63 lata non-stop pracy mam. Także no staż niezły. Mogłabym podzielić trochę na różne osoby. No myślę, że na sporo osób. Zresztą zapytam o panią, skoro przy tym jesteśmy, o jedną rzecz, bo no pojawiała się pani w rankingach, zestawieniach osób najbardziej majętnych, ale też najbardziej wpływowych. No i często było tak, że albo to były rankingi kobiet, albo to były rankingi, w których pani była jedną z nielicznych kobiet. I pytanie, czy kiedykolwiek pani pomyślała o tym, bo takie pytanie się narzuca od razu. No wiemy, jak świat wygląda, niestety cały czas jest dużo do poprawy. I jakby jestem spragniony też takich wzorów osobowych. Wiem, że ciężko tak o sobie samym myśleć. Natomiast czy kiedykolwiek pani pomyślała o tym, że ja jako człowiek to po pierwsze wiadomo, ale ja jako kobieta też pewne szlaki przecieram, pokazuję, że można. Tak? Było tak? Tak, Taka odpowiedzialność pewnie z tym też idzie, prawda? Jak najbardziej. Chciałam udowodnić wszystkim kobietom, które są ciągle niezadowolone, które szukają swego miejsca i nie wiedzą, gdzie jest ono, to trzeba to, co akurat w danym momencie się podoba i zaczyna się robić, to bez względu na to, czy masz kłopoty, czy nie, czy masz problemy, czy nie, masz iść do przodu. Masz wytrwale, absolutnie drążyć, bo w przeciwnym razie to się wszystko rozłazi.
Jeżeli się mówi, no nie wyjdzie mi, ja nie potrafię. Chciałam kobietom powiedzieć, że tylko ciężka praca, upór, wytrwałość i nie narzekanie, tylko prucie do przodu daje i broń Boże deptanie ludzi po drodze. Bo jeżeli to zaistnieje, to nie ma szans. Nie ma szans przetrwania, bo wcześniej czy później to odbije się. Jeżeli szanujesz człowieka, nie masz sama na zupę, ale twój pracownik musi mieć dla rodziny. Bo jeżeli jest odwrotnie, to zawsze przegrasz. I tak to się stało. A jeśli chodzi o No to... pani jest znana z zupełnie innego wizerunku, bo wszyscy, z którymi rozmawiałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem o pani, mówią o wielkim szacunku do ludzi, o wielkiej sympatii, o wymaganiach też, to żeby była jasność. wymagania absolutnie. Natomiast jakby i wobec uczniów, i wobec pracowników, no z sercem na dłoni tak naprawdę. Jak jest potrzeba, to zawsze. Ja myślę... Już nie wiem, czy pani chce mówić o swoich też charytatywnych różnych działaniach, ale wiem, że ich jest bardzo, bardzo, było i jest bardzo dużo. Muszę panu powiedzieć odnośnie tego, bo to mnie zawsze boli w tym rankingu. Boli mnie to bardzo. Ta majętność. Ja jestem przeciętnie zarabiającym człowiekiem. Nie ma kominów, nie ma oszczędności, bo ja wszystkie swoje, że tak powiem, dobra przepisałam na wnuki. One Ukochane dostały... wnuki. Dzisiaj egzamin tak, jednej z wnuczek. one dostały mój majątek. A ja jestem na normalnych warunkach przewodniczącego Rady Nadzorczej z niższą pensją niż naczelny inżynier tutaj. No proszę bardzo. A to ciekawostka dla pracowników. Ale do mnie to wystarczy. Boże, nigdy nie chciałabym... To po co? Po co ludzie gromadzą te pieniądze? Niech mi pan powie. Pieniądze należy wydawać, tak, ale rozsądnie. Ale na czyjeś dobro także. Bo jeżeli się tak szast prasty wyrzuca, to już jest niedobrze. Tu dodajmy, że pani Krystyna uwielbia swoje wnuki i tak jak tutaj wspomniałem przed chwileczką, akurat dzisiaj jest szczególny dzień, bo kiedy rozmawiamy, trwają albo za chwilkę będą trwały egzaminy jednej z wnuczek i pani Krystyna od rana trzyma mocno kciuki. Jak już jesteśmy chwilkę przy tym, co, no umówmy się, rozwijająca się firma, twórczyni tej firmy jakby, czy współtwórczyni na pewno dobra jakieś dała, przekazała pani je wnukom, ale na pewno były w ciągu tych lat, na pewno, w sumie nie mogę mówić, że na pewno, zapytam o to, czy w ciągu tych wszystkich lat były takie rzeczy, na które właśnie tak jak pani powiedziała, dla siebie wydała troszkę pieniędzy, takie, które sprawiały przyjemność na przykład. Tak, I co to było? tak. I na co I było? to były podróże. Tak się właśnie To domyślałem. było że to podróże, dlatego że ja kocham świat. Kocham zabytki. Ja nigdy nie jeździłam na plażę, żeby pobiegać nad pięknym oceanem, tylko jeździłam tymi tak zwanymi wycieczkami poznawczymi. Z tym, że zagarnęłam dość dużo krajów, będąc sportsmenką naturalnie, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o sportowców? Oni nie zwiedzają. Nie mają Oni czasu. nie mają czasu. Treningi cały Oni czas. nie widzą nawet przez te szyby ciemne, co się dzieje dookoła. To tylko zaliczało się kolejne punkty, a ja chciałam zobaczyć to I wszystko. później się pojawiła ta okazja. I każdy urlop, zawsze sobie tam wymachałam trochę tych pieniędzy i każdy urlop spędzałam gdzieś zwiedzając. A poza tym ja mam przyjaciół w całym świecie. Bo myśmy z domu dziecka w Ząbkowicach taką twardą grupę. Zaraz po wojnie, prawda? Tak, zaraz po wojnie, bo to były dzieci z Powstania Warszawskiego i z Syberii. No i ja oczywiście, bo dziadek zaraz po wojnie zmarł. I proszę sobie wyobrazić, że te przyjaźnie przetrwały.
Byłyśmy na pierwszym roku studiów, 56 rok. Tu mówimy o kilku osobach, prawda? Przyjaciółkach. Tak, moich Tak jest. przyjaciółkach, które są dotychczas. Tak jest. Dotychczas jesteśmy w ogromnej przyjaźni i w związku z tym te kontakty międzynarodowe są też poprzez moich przyjaciół. I dlaczego mówię o tym 56 roku, jak przyszedł Gomułka? Pół roku, to tylko do marca trwało, bo później dali nam w łeb. Zawsze tak jest. Tak, Najpierw się podpuszcza, a pół potem daje roku w łeb. było tak, było Ale- luzik, no to wobec tego Gomułka wprowadził taki przepis, że wojenne sieroty mają prawo połączyć się z rodzinami na całym świecie. No więc wszyscy się, bo wiadomo, że gdzieś tam się z Syberii podostawali. Tak. Wow. Nic się nie Bo stało. gdzieś się z Syberii podostawali w różnych kątach. No więc my, naszej grupy, te 8 dziewcząt z jednego pokoju, rozjechałyśmy się po świecie. Ja wyjechałam do Anglii, Lila do Stanów, do Kanady, Maria i tak dalej, łącznie z Nową Zelandią. I my rokrocznie... A pani została. Tak. Pani, A ja, ja wyjechałam Też do pani Anglii. wyjechała. Aha, Tak, faktycznie. po pierwszym Wujek, roku. wujek gdzieś tam Tak, miał po znaczenie. pierwszym roku studiów wyjechałam do Anglii i nie podobało mi się. Widziałam, proszę pamiętać, to były lata 50. W Anglii była bardzo segregacja rasowa, tak przestrzegana wręcz prawie, co mnie uderzało na każdym kroku. Poza tym zawsze byłam outsiderem. Tutaj było, prawda? How are you? I już koniec, kropka. Tam nie było wejścia w jakiekolwiek serdeczniejsze relacje. A ja tu na uczelni miałam cudowną rodzinę. No i w pewnym momencie, kiedy już skończyłam ten kurs przygotowawczy na uczelnię tam, wujek mówi, nie, no po co ty tam będziesz studiować? Przyjeżdża mój kolega fajny z Ja mówię nie. Chciał swatać, tak? Tak, za mąż w żadnym przypadku. No to rób co chcesz. Ja mówię, to dobrze. To ja się w nocy spakowałam i pojechałam do Southampton i wróciłam do Polski. Do akademika. Czyli tak, podróże przez całe życie, odkąd były możliwe z różnych powodów, natomiast Tak. zawsze powroty też do kraju, tak? Zawsze. Ja nie wyobrażam sobie życia na emigracji. Po 2 tygodniach, będąc w Stanach, bo często tam, bo oni mają też haciendę taką olbrzymią na Florydzie, to albo w Nowym Jorku jestem 2 tygodnie, a do domu. Albo na Florydzie nie podoba mi się, bo za gorąco, no to wracam. A jakiś taki ulubiony rejon, w którym może nie 2, a 3 tygodnie aż się chciało spędzić na świecie jest? Czy... Jest takie miejsce właśnie we Włoszech. We Włoszech. Jeżeli w ogóle już, to okolice Bari. Bari jest takim miasteczkiem, takim przeciętnym włoskim miasteczkiem portowym. Tak. To jest duży port. Ale obrzeża i okolice są nie do podrobienia. To jest cisza, to jest spokój, to jest jakiś, ja nie wiem, ta atmosfera czy przyroda tworzy taką, i tam bym chciała mieszkać. Tam jest rzeczywiście jest takie miejsce na świecie. Natomiast reszta to jest absolutnie mój dom. Myśmy z mężem sami budowali ten dom, robiąc pustaki na ogrodzie. No i obok oczywiście nasi przyjaciele, bo to takie 4 domki myśmy budowali razem, w ogródkach działkowych wtedy. Pani wszystko sama robiła. Tak, Przez całe i życie. proszę sobie wyobrazić, że nie chcę nigdzie indziej mieszkać. Każdy mówi, łe, ale mieszkasz na takiej ulicy, łe, nie ma tu drogi, łe, ale nie możesz sobie zmienić na jakiś porządny. Ja
Mówię, po co ja zmieniłam pałacyk dla swoich ludzi, dla Mhm. księgowości, a ja tam mieszkać na pewno nie Jest będę. taki inny I nie chcę. wrocławianin, który też jest bardzo przywiązany do, niezależnie od tego, jaki ma status materialny, jak się Tak. udaje. Chodzi mi o Lecha Janerka, który miał tak. kilka takich płyt przebojowych, które umożliwiłyby mu, że tak powiem, przeprowadzkę gdzie indziej. Natomiast wiem, że on w swojej kanciapce w bloku czuje się rewelacyjnie i w ogóle za Chiny go stamtąd nie wyciągnął. Tak, ja też. Wróćmy na chwilkę, zostawmy ten spokój włoski i trochę pohałasujmy znowu. Cofnijmy się do tego początku naszej rozmowy i do tego, jak zmienił się Roleplug. No to nawet nie ma chyba co mówić o jakichś podobieństwach, to jest zupełnie Tak, inna jakby kompletnie. rzeczywistość. To inny świat. Dokładnie. I w tej chwili jest to, o czym Pani wspomniała na początku, czyli dużo pojawia się rozwiązań takich, które są oparte na cyfrowej sztucznej inteligencji, na robotyce, automatyce. No, ja za każdym razem, kiedy idę i pojawiają się nowe maszyny, kiedy wszystko się rusza, działa samo, ostatnio Tak. też wózek bezobsługowy. Proszę mi powiedzieć, jak Pani widzi to, bo to jest troszkę tak, no ja jestem młodszy, ale też zaczytywałem się taką literaturą science fiction kiedyś i filmy oglądałem i tak naprawdę mam wrażenie, że to wszystko, co tam było opisane i pokazane, też nie wchodzę w politykę, bo jakby to też było dużo Tak. prawdy w tym, natomiast o takich rozwiązaniach technologicznych, technicznych, no to jest, to się dzieje. Jak Pani to odbiera? Bo to jest przejście Muszę właściwie... Panu powiedzieć, że chodząc po halach, ponieważ ja jestem często, ja tak zwany step by step wchodziłam w tą technologię. Widziałam to, jak się rozwija, która maszyna, która wtryskarka jedzie tam, a która tam, którą sprzedać, a którą trzeba kupić. Więc dla mnie ta technologia zupełna jest naturalna. Naturalna. Ja nie widzę tutaj żadnych jakichś ale, natomiast jestem okropnie, jeśli chodzi o IT. Matko święta, no kurczę, tu mi telefon spadł, tam mi coś nie wyszło, tu nie mogę nadać i to mnie Czyli taka bardziej technologia w ręce własnej, w dłoni własnej, tak? Gdzieś tam. Ale jeśli chodzi o odbiór tej nowoczesności Roleplagu, to jest u mnie naturalny. No bo to są tak naprawdę narzędzia. Jak naturalnie przekazany został, że tak powiem, ten ta kolejna sukcesja, bo to jest bardzo naturalne. Ja po prostu się wycofuję z każdego malutkiego odcinka, przekazując. I to jest właśnie to, co ja widzę tutaj. Idę na halę i widzę, że to się zmieniło, a jak to wygląda, ponieważ byłam blisko tych maszyn. Bo inaczej pan odbierze to, absolutnie, a inaczej ja to odbieram. Bo jak ja sobie przypominam, jak wyglądała moja wtryskarka pierwsza, bo na wajchę, i jak teraz wygląda, i jak kolejno szła ta automatyzacja, to ja to przyjmuję naturalnie. Spójny proces, prawda? Absolutnie. Tego rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o elektronikę typu osobistego, to mnie wkurza. Czyli żadne aplikacje, żadne inne rzeczy? Nie. No ja oczywiście obsługuję, tylko mnie to denerwuje. Bo to mi zabiera czas zupełnie niepotrzebnie. Przez całą naszą rozmowę właściwie przewija się motyw Pani takiej wytrwałości, zaciętości, ale w tym dobrym słowa tego znaczeniu, czyli jakby jest cel, jest pomysł, konsekwentnie idziemy do niego. Nie tylko Pani przeżyciami jakby i tym, co Pani robiła w życiu, można obdzielić kilka osób, ale też jakby tym, co Pani poświęciła, ile energii włożyła, czasu w firmę. No to jest niesamowite po prostu. Skąd ta siła, bo ona skądś się musi brać. Są ludzie, którzy sobie mówią, tak, będę robił to konsekwentnie, a następnego dnia robią coś zupełnie innego. Ja myślę, że bardzo dużą rolę odgrywają geny. Rodzina mego ojca była, to byli ziemianie wołyńscy. Oni byli zawsze
pełni ogromnej energii w budowaniu nowoczesności. Kolejno, bo było 4 braci. Kolejno to ja myślę, że to też przełożyło się na mój charakter. Bo ja, jeżeli coś zaczynam, to muszę to skończyć. Ja jestem po prostu zadaniowa. Czasem już nie mam siły kompletnie. Na przykład ostatnio, będzie się pan śmiał. Bardzo chętnie lubię się śmiać. Proszę pana, plewiłam swoje ukochane. Mam przepiękne, mogę panu pokazać, jakie piękne kwiaty mam. Plewiłam między kwiatami. I w końcu z sosny spadło mnóstwo szyszek na to kawał miejsca. To nie jest taka jakaś działeczka. Ja muszę to posprzątać. Pani Krystyno, ja muszę panią chyba zaprosić do siebie, bo ja... I do końca to posprzątałam, ale później wszystko mnie bolało. Myślę sobie, no głupia babo, co ty wyprawiasz? Lubi pani kosić trawę? Bo u mnie by się przydało. Tak, ja nie mogę wytrwać do końca, jest tego sporo i niestety wszystko zarasta, więc może kiedyś powinienem panią zaprosić do siebie. Trzeba mieć charakter taki zadaniowy po prostu. Moja ukochana Asia, żona Radka, jest też tym samym typem. Nie posiedzi chwili, jak tego nie skończy. I mnie się to ogromnie podoba. Tylko ja jej mówię, uważaj dziewczyno, oszczędzaj się. Tak, bo to czasami się odbija. To się odbija i to bardzo. No u mnie nie, ze względu na to, że ja jednak mimo wszystko przez ten sport się zahartowałam i to bardzo. To nie tylko sport, tak. To bardzo dużo przeżyć, które się bardzo składają. Dużo robi, bardzo dużo robi, naprawdę. I dlatego też wszystkie moje wnuczęta jakiś tam sport uprawiają. Zapytam o jeszcze jedno, już powoli będziemy zmierzali do końca. Żałuję bardzo, ale może się umówimy na kolejne spotkanie, zobaczymy. Chciałbym, taka niespodzianka, bo przed rozmową naszą zagadnąłem pani syna Radka o to, czy chciałby zadać jakieś pytanie od siebie, poza tymi, które gdzieś tam przygotowałem. I tak, odpowiedział, że chętnie zada pytanie i to pytanie brzmi, jakie zalecenia, rekomendacje, przestrogi na takie złe, gorsze czasy pani by miała dla firmy Rowplug, dla nas wszystkich tak naprawdę, bo troszkę nam się skiepściło, co dużo mówić w ostatnim czasie. A pani dużo rzeczy, tak jak pani mówiła na początku, że to były takie często wahania i lepsze okresy, i gorsze zdecydowanie okresy. Pani przetrwała i tylko przetrwała. Z synem, z Radkiem praktycznie prowadzimy codzienną rozmowę, bo on przychodzi z psem wieczorem. Siadamy sobie przy ogrodzie i te sprawy omawiamy. Ja stale przestrzegam przede wszystkim nieprzemyślanymi inwestycjami. Te wszystkie inwestycje, jakie są prowadzone, one są głęboko przemyślane. I one się będą udawać. Natomiast nie wolno w tej chwili, i to jest przestroga, nie wolno w tej chwili w nic innego inwestować, bo przyjdzie ciężki kryzys. Naprawdę przyjdzie kryzys. I to światowy. I wtedy... Czyli, że to, co my w tej chwili uważamy już za kryzys, to jeszcze nie to. To nie jest żaden kryzys. To nie jest żaden kryzys. To jest po prostu przejściowa jakaś choroba. Natomiast kryzys przyjdzie światowy na pewno i dlatego też trzeba zabezpieczyć firmę od tej strony, że żadne rozpoczęte inwestycje. I tego będę przestrzegać absolutnie. I jest taki troszkę zwyczaj, dzisiaj ta nasza rozmowa jest zupełnie inna i przesympatyczna, przeinteresująca, bo jest 1 na 1 też, a pani ma mnóstwo rzeczy do opowiedzenia. Natomiast jest taki jeden zwyczaj naszego podcastu, że pod koniec troszeczkę nie tylko o firmie, nie tylko o takim życiu na co dzień, ale troszkę więcej o tych przyjemnościach, które po pracy się pojawiają, które są jakimiś pasjami, zainteresowaniami. Powiedziała pani o podróżach, na pewno był sport.
który no, przewijał się profesjonalnie. Firma, wiem, że pani nią żyła i żyje i pewnie będzie żyła. Tak. Po prostu Do widać to. końca. No niestety do końca, To widać tak. po prostu. Natomiast czy jest coś takiego, to może być jakiś drobiazg, coś takiego, co sprawia pani przyjemność, a niekoniecznie wszyscy o tym wiedzą. Ogromną przyjemność mi sprawia oglądanie meczy siatkarzy. Mhm. To jest moja pasja, dlatego że po pierwsze, moja przyjaciółka ma męża, Mhm. byłego siatkarza, naszego zresztą absolwenta naszej uczelni, olimpijczyka, i oni mnie zarazili tą siatkówką absolutnie. No i w związku z tym Czyli piłkarka jakoś mi się- ręczna ma słabość do siatkówki, do tak? siatkówki. Do kibicowania. Natomiast nie znoszę już oglądanie, zdziwi się pan, meczy piłki ręcznej. Myślałem, że pani Bo powie o ja- nożnej, bo ja już nie mogę nożnej oglądać, ale z innych Bo powodów. muszę panu powiedzieć, że to, co ja teraz widzę na tych boiskach, niczym się ma do tego, co myśmy Mhm. mieli. Myśmy mieli elegancki sport, Mhm. szczypiorniak, Mhm. a to jest wydzieranie serca z ciała kobiety. No Mhm. przecież to jest coś okropnego. Mhm. Dlatego nie oglądam, Mhm. bo szkoda mi, Zbyt agresywna gra, tak? a zbyt Mhm. zbyt brutalna. Mhm. Zbyt brutalna gra. Nie potrafiłabym tak grać zupełnie. Tak? Mhm. U nas nie było takich kontaktów. Mhm. Tam przepisy były zupełnie inne. Jak ja Mhm. wziąłem kiedyś przepisy, te najnowsze, Mhm. no to jest niebo a ziemia. To, co myśmy mieli. Mhm. Szczypiorniak to była elegancka, ładna gra. Kobieca. Mhm. Halowa. A to Nie bardzo. nie. Ale jak będzie siatkówka w telewizji, to rozumiem, że nie zbliżać się, a właściwie zbliżać można, ale nie odrywać od telewizora. Tak, oczywiście. Przeczytać wyniki. Euro- No tak, Mhm. tak. E, No i od czasu do czasu wyszukuję bardzo Mhm. filmy historyczne. Mhm. Bardzo mnie interesują, bo to jest w tych filmach, czy w serialach nawet historycznych, jest przekrój wiedzy o danym kraju. Tak. To nie jest ta Obyczaj. podręcznikowa, która nam się Tak, podaje w szkole. absolutnie. Tylko, mhm. Absolutnie inne spojrzenie jest na świat. I na ludzi też. I na ludzi. Mhm. W tym rejonie, Mhm. gdzie się Mhm. ta akcja dzieje. Mhm. To bardzo lubię. No i czytam dużo. Mam dużą bibliotekę, czytam dużo. Jakieś takie jeszcze pociągnę za język upodobania No, co do literatury? ostatnio, to znaczy... To też literatura faktu, tak samo jak... Ostatnio Mhm. czytałam wiele wspomnień ludzi, którzy już odeszli z II wojny światowej. Druga wojna światowa zawsze mnie zajmowała. Przekłamania Mhm. z moich czasów studenckich, tej II wojny światowej, później jeszcze inaczej, a teraz jeszcze No inaczej. wiadomo, że historię układa kto ten, który... Ale są wydania angielskie Mhm. naprawdę dobre, a poza tym Davis pisze Mhm. cudownie zupełnie pewne zjawiska II wojny światowej, Mhm. to sięgnąć do Mhm. Davisa. Pani Krystyno, przepięknie pani dziękuję, że pani zgodziła się Ja na też udział w podcaście. bardzo. Aha, to jest pani. Tak, to rozumiem, że jest szansa na to, że jeszcze sobie porozmawiamy, bo tak jak Mhm. mówiłem, nie padły wszystkie pytania, które chciałem. Niestety jesteśmy troszkę ograniczeni czasowo. Natomiast Można bardzo wiele. pani dziękuję. O właśnie, chciałem poprosić o autograf. Rzadko proszę o autografy, Bardzo właściwie proszę. prawie nigdy, ale jak już mam pytania wydrukowane Dobrze, razem z dobrze. autografem, to Mhm. powieszę sobie na No ścianie. niech pan tak nie mówi. Nie, Naprawdę to takie Broń Boże, sprawiają broń przyjemność. Boże. Autograf od kogoś, kogo się nie zna, nie ma znaczenia. Jak się już chwilkę porozmawiało, jest przesympatycznie. Ja chadzam po obrzeżach. Mhm. Także proszę mnie nie ustawiać gdzieś tam w środku. I pięknie na obrzeżu kartki jest podpis, który ja Tak. naprawdę będę sobie cenił. Dobrze, to wszystkiego dobrego wam, panom życzę. Mhm. Przede wszystkim zdrowia, Jest żebyście szansa- mieli wytrwałość do tego, Mhm. bo to jest taka żmudna praca. Jest, ale bardzo przyjemna. To jest Ale jedna... szalenie. Ja jak Mhm. otwieram
co oni tam zrobili? Jeszcze skorzystam z tego, że to być może będzie emitowane w Dniu Matki, więc też jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki w imieniu synów i nie tylko, bo to też matka firmy całej. Także tutaj wszystkiego dobrego, pani Krystyno. Już absolutnie czasami muszę panom powiedzieć, czasami się zastanawiam, co ja tutaj do cholery robię. Sprawia pani, że jest przyjemnie i sympatycznie. Już mi tak to obrzydło. Ale drugi dzień wstaję, o Jezu, mam 2 sprawy do załatwienia. A teraz otwieramy oczy, poprawiamy włosy i już szykujemy się do powtórki. Podobało ci się? Opowiedz o przyjażdżce rollercoasterem kolegom i koleżankom z pracy. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Bezpłatne bilety na przyjażdżki czekają na Spotify, w Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych oraz w Roll You Match newsletterze dla pracowników Rollpack.